Słowo megatrendy jest odmieniane przez wszystkie przypadki. Co według Ciebie, co według Waszego zespołu zarządzających megatrendy oznaczają? Megatrendy to są takie trendy, które nie znikną w ciągu roku, które będą z nami przez dłuższy okres czasu i one w naszej ocenie wynikają z rozwoju pewnych technologii, które będą zmieniać światową gospodarkę. W tej chwili to jest przede wszystkim sztuczna inteligencja, ale jeżeli popatrzymy dalej, jeżeli popatrzymy na historię kapitalizmu, no to mieliśmy więcej tego typu technologii. Chociażby elektryfikacja była jakimś megatrendem, który wpływał na funkcjonowanie gospodarki. I te megatrendy po prostu zmieniają sposób, zmieniają wiele biznesów, zmieniają sposób działania firm, zmieniają życie wielu ludzi. I one są nie do zatrzymania. One po prostu trudno wrócić do czasu sprzed internetu, czy trudno wrócić do czasów przed elektrycznością. Jakby ktoś bardzo chciał, to może gdzieś tam na bezludnej wyspie żyć i funkcjonować tak jak kilkaset lat temu, ale to się w naszej ocenie nie zdarzy w skali globalnej. Po prostu te megatrendy zmienią świat, w którym istniejemy, w którym działamy, w którym żyjemy. I jednym z tych megatrendów, oczywiście największym, jest rozwój sztucznej inteligencji, która będzie zmieniała świat, w którym żyjemy. Historycznie nie we wszystkie megatrendy dało się inwestować. W związku z tym tu pytanie, jakie Wy megatrendy definiujecie teraz i które inwestujecie w funduszu? Rozwój sztucznej inteligencji jest najważniejszym z tych megatrendów. Widzimy, że już wpływ na gospodarkę jest bardzo istotny, się rozwija też dużo szybciej niż w przypadku chociażby internetu. Ale też widzimy inne megatrendy w zakresie nauk o życiu. Widzimy ogromny postęp, między innymi w obszarze terapii genowych, w obszarze diagnostyki onkologicznej, badań, sekwencjonowania DNA. Będziemy, myślę, świadkami ogromnego postępu, jeśli chodzi o leczenie wielu nieuleczalnych dzisiaj chorób. Też takim megatrendem, naszym zdaniem, który w ostatnich latach wyraźnie się zaczął zarysowywać i będzie trwał, dopóki nie będzie mieć lepszej technologii, jest rozwój energii nuklearnej. Świat potrzebuje energii, centra danych potrzebują energii. Energia nuklearna jest takim rozwiązaniem z obecnie istniejących, które w naszej ocenie jest najlepsze. To nie znaczy, że się tam też nic nie będzie działo, jeśli chodzi o rozwój czy sposób działania spółek w tym obszarze, bo będziemy mieli pewnie też nowe rodzaje elektrowni. Tutaj się mówi dużo o tych małych reaktorach jądrowych, które w niektórych przypadkach mogą być lepszym rozwiązaniem od tych wielkich elektrowni. Ale generalnie rozwój energii nuklearnej też jest takim megatrendem, który będzie wpływał na sposób korzystania, na sposób funkcjonowania gospodarki. Przejdźmy do tych poszczególnych megatrendów na chwilę osobno. Jeżeli chodzi o sektor technologiczny, sektor AI, często komentatorzy przekładają ten sektor na historię bańki internetowej z początku wieku, mówiąc o tym, że spółki są drogie, jest ryzyko ich przewartościowania, czy też niedowiezienia wyników, a zatem pęknięcia bańki. Jak Ty się do tego komentarza odnosisz i czy uważasz, że dziś możemy mówić o jakiejś bańce w tym sektorze? To jest bardziej percepcja niż rzeczywistość. No, myślę, że warto spojrzeć na liczby i warto też zrozumieć cały ekosystem, czy cały łańcuch tworzenia wartości w obszarze sztucznej inteligencji. W roku 2000 tak naprawdę inwestowało się bardziej w wizję. Wiele tych spółek, które no, przed pęknięciem bańki dynamicznie rosło, nie miało sensownych modeli biznesowych, finansowało się kapitałem różnego rodzaju inwestorów, nie osiągało zysków, często też nie osiągało przychodów, albo te przychody były bardzo niewielkie. Teraz jest inaczej. No, te spółki, które działają w tym obszarze, generują przychody i te przychody dynamicznie rosną i to są przychody ogromnej skali. Rozwój tych spółek, które są na początku tego łańcucha, czyli tych spółek, które stworzyły te największe modele językowe, jak to się mówi po angielsku, tutaj AI Labs, jest bardzo spektakularny. Tutaj oczywiście mam na myśli spółki takie jak OpenAI, jak Anthropic, czy też należący do alfabetu Gemini.
te spółki zwiększają skalę działalności nie kilkadziesiąt procent w skali roku, ale kilkadziesiąt procent rosną z miesiąca na miesiąc. Mamy do czynienia z bardzo spektakularnym wzrostem i on nie wynika z jakiejś wizji, która się może sprawdzić czy nie, tylko wynika po prostu z zakupów klientów. Wiele firm potrzebuje narzędzi do sztucznej inteligencji, korzysta z tych narzędzi i płaci za te narzędzia. I te przychody tych spółek rosną bardzo, bardzo szybko. Oczywiście, żeby takie spółki jak Anthropic czy OpenAI mogły oferować swoje usługi, potrzebny jest cały łańcuch innych spółek, które no, świadczą różnego rodzaju usługi dla tych spółek. Oczywiście są potrzebne firmy, które dostarczają moce obliczeniowe. Tutaj w dużym stopniu to są największe spółki technologiczne, takie jak Amazon z AWS-em, Microsoft z Azurem, czy Alphabet z Google Public Cloud. Też oczywiście inne spółki działają w tym obszarze. Te spółki z kolei, które dostarczają mocy obliczeniowych, będą musiały, czy zakupują półprzewodniki, różnego rodzaju komponenty od szeregu innych spółek, więc tutaj mamy do czynienia z całym łańcuchem. Czy ten sektor AI można spuentować twierdzeniem, że dopóki rosną przychody tych spółek i całego sektora, to inwestycyjnie jesteśmy w tym obszarze bezpieczni? To na pewno jest jakby ważna metryka. Jeżeli byśmy mieli do czynienia z końcem wzrostu przychodów tych spółek, które są na początku łańcucha, to no, trzeba by się zastanawiać, gdzie po prostu, czy nie przeinwestowaliśmy. Bo jest to oczywiście takie ryzyko, że te ogromne inwestycje, które mają miejsce w centra obliczeniowe, no, zostaną przeskalowane, że ich będzie za dużo i się okaże, że one nie są potrzebne, że popyt nie jest aż tak duży. To jest oczywiście istotne ryzyko i to jest też ryzyko, które dostrzegają inwestorzy. I nie można go całkowicie ignorować. Natomiast w tej chwili nic na to nie wskazuje, że mamy do czynienia z taką sytuacją, że ten popyt jest, że ta podaż jest większa od popytu. Jest zupełnie odwrotnie. Popyt rośnie dużo, dużo szybciej i brakuje mocy obliczeniowych, więc to się może pewnie zdarzyć i się pewnie kiedyś zdarzy, ale my w tej chwili tego absolutnie nie widzimy. Też nie mamy takiej sytuacji, że te spółki, największe spółki technologiczne, które inwestują w moce obliczeniowe, mają jakąś słabą kondycję finansową. One oczywiście zwiększyły inwestycje, wolne przepływy gotówkowe spadły i one są często w okolicach zera, ale to nie są spółki zadłużone. To nie jest tak, że one emitują jakieś ogromne ilości długu, zadłużają się w jakiejś ogromnej skali, żeby sfinansować te inwestycje. Oczywiście obligacje emitują, ale ta skala zadłużenia jest niewielka. W większości wypadków cały czas ten poziom długu jest bliski zera, czyli ten poziom gotówki netto poziom gotówki jest podobny do poziomu długu, czyli powiedzmy niektóre spółki mają troszkę gotówki netto, niektóre trochę długu netto, ale to nie są jakieś ogromne poziomy zadłużenia, więc my tutaj nie widzimy takiego ryzyka, że te spółki przeinwestowały i zaraz pogrążą się w jakichś tarapatach finansowych. Być może takie ryzyko jest, ale to nie w tym roku, nie w przyszłym roku. Raczej, tak jak powiedziałem, wszystkie sygnały, które widzimy, pokazują, że popyt na sztuczną inteligencję istotnie przekracza podaż i te spółki, wszystkie, które działają w tym obszarze, raczej widzą ryzyko w tym, że będą za mało mieć tych mocy, a nie, że za dużo. No właśnie, kluczowym sektorem, o którym wspomniałeś w ramach megatrendów, to jest AI, ale zaraz obok niego energetyka. Energetyka, która z jednej strony wynika z zapotrzebowania chociażby AI na moc obliczeniową i energię, a z drugiej strony no, kwestie geopolityczne. Czy te kwestie geopolityczne również były elementem, który spowodował, że ten sektor wybraliście jako megatrend? Nie był może najważniejszym powodem, ale on oczywiście ma znaczenie, bo w ogóle rozwój energetyki nuklearnej dość mocno przyspieszył, to warto o tym pamiętać, no, po kryzysie naftowym w latach 70. Wtedy wiele państw sobie zdało sprawę, że takie poleganie właśnie na imporcie surowców energetycznych, no wtedy też właśnie z obszaru Zatoki Perskiej, niekoniecznie to jest dobry pomysł i Francja między innymi
wybudowała wiele elektrowni atomowych, które działają do tej pory i tak naprawdę bez których wszyscy w Europie bylibyśmy w dużej sytuacji, bo Francja eksportuje nadwyżki swojej energii nuklearnej. To ma oczywiście znaczenie, ale patrząc szerzej, świat potrzebuje energii, gospodarka potrzebuje energii. Im większa jest gospodarka, tym więcej tej energii potrzebuje. Energetyka nuklearna jest w naszej ocenie z obecnie niedostępnych technologii najlepszym sposobem na dostarczenie światu dużych ilości stabilnej energii. Trzecim takim filarem, na którym bazuje Fundusz Globalny Megatrendy, jest biotechnologia. Tu grupa Caspar ma ogromne doświadczenie wieloletnie w tym sektorze. Czy to doświadczenie pomaga w budowie pozycji w portfelu? W zakresie nauk o życiu dostrzegamy bardzo duży potencjał, w szczególności w diagnostyce. Będziemy tutaj mieli też do czynienia ze stykiem tych dwóch trendów, o których mówiliśmy, czyli właśnie rozwoju nauk o życiu, rozwoju nowych terapii, rozwoju diagnostyki i rozwoju sztucznej inteligencji. Wiele danych, które się analizuje obecnie, medycznych danych, analizuje się przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Tych danych jest na tyle dużo, że one już troszeczkę przekraczają możliwości analizy przez ludzi po prostu. I żeby precyzyjnie dobrać terapię, będziemy w coraz większym stopniu wykorzystywać właśnie sztuczną inteligencję w obszarze nauk o życiu, też przy tworzeniu nowych leków. To jest trend, który jest dość świeży, jest dość nowy, o tym się mówiło od zawsze, ale w praktyce firmy farmaceutyczne od niedawna zaczęły mocno stawiać na wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie poszukiwania nowych leków. Tutaj spodziewamy się, że to przyniesie efekty. Oczywiście to jest obszar trudny, trochę mało przewidywalny, bo biologia jest trudna, ale właśnie dlatego sztuczna inteligencja trochę to ułatwia. Trochę ta nieprzewidywalność znika, będzie można łatwiej, daje szansę na osiągnięcie większego sukcesu, czy łatwiejszy sukces, czy szybszy sukces w tworzeniu nowych leków. Patrząc na fundusz globalnie, widzimy dosyć dużą koncentrację, to znaczy z jednej strony mniej więcej 80% portfela to są spółki amerykańskie, z drugiej strony dominacja w tych sektorach megatrendów, o których wspomniałeś. Jakie jest Wasze podejście dotyczące dywersyfikacji w związku z tym? Przytoczę jedynie przy okazji Warrena Buffetta, znanego inwestora, który mylnie trochę jest postrzegany jako osoba, która bardzo tą dywersyfikację lubi i jest ją orędownikiem. Wręcz Buffett wiele razy wypowiadał się raczej w tym kontekście, że dywersyfikują te osoby, które nie wiedzą w to, co inwestują. Jakie jest podejście Twoje i Waszego zespołu do dywersyfikacji w ramach portfela? No tutaj trzeba znaleźć ten złoty środek. Znaczy, ta dywersyfikacja oczywiście wynika z tego, że nawet jak jakaś spółka nam się bardzo podoba, jest, nie wiem, idealną spółką, najlepszą spółką, no zawsze może coś pójść nie tak. Zawsze jest ryzyko związane z pojedynczą inwestycją, więc ciężko mieć jedną inwestycję. Jakbyśmy wiedzieli dokładnie, co jest w stanie, mielibyśmy jedną inwestycję. Warto to dywersyfikować, ale też oczywiście nie ma sensu dywersyfikować za bardzo i warto się skoncentrować na tych spółkach, które dają największe szanse na sukces. W szczególności inwestując w sztuczną inteligencję, w szczególności inwestując w obszarze technologii, warto inwestować w te spółki, które mają istotne przewagi konkurencyjne, a jedną z najważniejszych przewag konkurencyjnych są ludzie, czyli bardzo dużą uwagę zwracamy na to, gdzie są najlepsze zespoły, gdzie są najlepsi ludzie. Koniec końców to zadecyduje o sukcesie. Oczywiście oprócz ludzi analizujemy dane finansowe, ale same dane finansowe, w naszym przypadku, w szczególności w obszarze sztucznej, w szczególności w obszarze inwestycji w sektor technologiczny, nie są dobrym sposobem podejmowania decyzji inwestycyjnych. Tutaj właśnie te czynniki jakościowe mają ogromne znaczenie i bardzo dużo czasu poświęcamy, bardzo dużo wysiłku, żeby
śledzi się rozwój sytuacji w poszczególnych spółkach, żeby dokładnie wiedzieć, kto ma przewagi konkurencyjne, gdzie są najlepsi ludzie. Ta sytuacja też się dynamicznie zmienia, bo rozwój sztucznej inteligencji doprowadził do tego, że pozycja konkurencyjna wielu spółek się dość istotnie zmienia. I te spółki, które wydają się wygranymi dzisiaj, niekoniecznie będą wygranymi za rok. To jest oczywiście duże wyzwanie dla zarządzających, też dla nas. Sektor AI, nowe technologie, biotechnologia, to wszystko rynki, które niosą za sobą dość sporą zmienność. W związku z tym, dla jakiego typu inwestora uważasz, że ten fundusz będzie dobrym rozwiązaniem? Inwestor powinien akceptować istotne ryzyko, powinien mieć długi horyzont inwestycyjny i powinien podzielać tą filozofię inwestycyjną, powinien chcieć inwestować w tym obszarze. Jeżeli ten megatrend faktycznie będzie odgrywał istotną rolę, a naszym zdaniem będzie, wszystko na to wskazuje. Jeżeli dobierzemy dobre spółki, które będą zarabiać na tym megatrendzie, będą kreować tą wartość ekonomiczną wynikającą z tego megatrendu, to fundusz osiągnie dobre wyniki w długim terminie. Natomiast oczywiście z uwagi na to, że on jest jednak w pewnym stopniu skoncentrowany na tych megatrendach i nie będzie próbował unikać pewnego rodzaju korekt, no te korekty trzeba zaakceptować. Będzie pewnego rodzaju zmienność i ona nie jest niczym złym. To jest po prostu naturalna rzecz na rynkach, że się sentyment zmienia, że mamy czasami gorszy kwartał i nie będziemy próbowali przewidywać, że jakiś kwartał jest gorszy czy lepszy, czy próbować szukać pomysłów zupełnie w innych branżach. Jeżeli się wierzy, że te spółki, które są przedmiotem inwestycji, powinny osiągnąć sukces w długim terminie, to jest bardzo ważne przy sukcesie inwestycyjnym. Fundusz Kaspar Akcji Globalne Megatrendy to fundusz, który inwestuje, jak wspomniałeś, w bardzo długie trendy inwestycyjne, co wynika z samej formuły megatrendu. Ale dlaczego akurat dziś uważasz, że warto inwestować w ten fundusz? W szczególności dziś, bo myślę, że nie tylko dziś, ale w szczególności dziś mamy taką szczęśliwie sytuację, że te spółki są w wielu wypadkach bardzo atrakcyjnie wycenione. Zyski spółek technologicznych bardzo istotnie rosną, natomiast w przypadku wielu z nich ich kursy zaliczyły pewnego rodzaju korektę, mniejszą czy większą. I biorąc pod uwagę mnożniki rynkowe, to te spółki już nie mają premii w stosunku do szerokiego rynku, a będą jednak ponadproporcjonalnie korzystać na tych megatrendach, więc w naszej ocenie, w szczególności dzisiaj, to jest dobry pomysł inwestycyjny. Natomiast myślę, że nawet jeżeli te spółki byłyby notowane z premią i to wyraźną w stosunku do szerokiego rynku, to cały czas byłby dobry pomysł inwestycyjny, bo świat się zmienia. Wartość ekonomiczna będzie tworzona nie w takim samym stopniu przez różne branże, przez różne spółki. Te spółki, które będą miały większy wpływ na to, jak ten nasz świat będzie wyglądał, będą dostarczać najlepsze technologie, będą w stanie tą technologię sprzedawać i na tym korzystać. I warto po prostu być w tych spółkach.